Dobra, trochę czasu minęło. W końcu trzeba podjąć tą walkę, żeby ruszyć wetę i znowu zacząć latać. No cóż, robić trzeba. Tematem dzisiejszego odcinka będzie taki oto czujniczek. Średnio mi się chciało za to zabierać, bo tam jest kiepski dostęp, ale no niestety trzeba, aby mieć świadomość, jakie jest ciśnienie oleju i żeby zadbać trochę o silnik. No cóż, teoretycznie wymiana jest bardzo prosta. Klucz wykręcamy jeden, tutaj na zatrzasku jest przypięcie wtyczki. Wkręcamy drugi, przypinamy, działa. A jak wyjdzie, to zobaczymy zaraz. Elesik. I teraz tak, ten czujnik jest gdzieś tam, więc niezbyt widowiskowa miejscówka. Będzie potrzebna kombinacja. Dobra, jest potrzebny ktoś, kto ma mniejsze ręce. Zaraz będziemy mierzyć. Przyjechał Igor. I co robi? Oczywiście zaczyna od przerwy. Takim lasem trzeba zahaczyć za ten oto wspaniały języczek i wtedy wtyczkę można wyciągnąć. Wykonaliśmy jakieś 5% pracy. Teraz trzeba odkręcić czujnik. Patrz, kurwa jaka Franca. No i co? Miała być długa robota. A tu jak to majster mówi cyk-fuch i zrobione. No, to ja robiłem. Jedyne co to długą nasadkę trzeba było kupić. A w ręku tak bywa. No, klucz dynamometryczny w małym palcu. Teraz tylko jakimś cudem trzeba te origami tam poskładać na ślepo. Robota jak statek w butelce. Albo jak saper. Raz się myli, nie? Dobra, mogę spróbować. Narzędzia profesjonalne. Czujnik na lasso. Tak, żeby trafić w dziurę. Proste. Czujnik już na miejscu. Dokręcony takim prostym zestawem. Nie wiem, kto to powiedział, że to jest jakieś trudne. Teraz tylko wspaniała wtyczka i heja. Teraz szybka instrukcja, jak w LS-ie wymienić czujnik ciśnienia oleju jak lord. Potrzebny jest kabel trochę grubszy. Z niego robimy taką pętelkę. Zarzucamy tam i ciągnąc dzięki temu podważamy języczek i można wyciągnąć wtyczkę. Potem używamy długiej nasadki z przedłużką, żeby wykręcić, wyciągnąć i tak dalej. A potem, żeby nie było problemu z włożeniem, używamy takiego patentu. Tutaj na przykładzie starego czujnika. Kawałek przewodu. Pętelka, żeby nam nie uciekł, bo jak widać lokacja jest dość nieprzychylna do późniejszego łapania i wyszukiwania rzeczy. Kawałek przewodu przez nasadkę. I dzięki temu mamy taki specjalny zestaw, który nam nie ucieknie. Spokojnie od strony kolektora wrzucamy go do środka, wkręcamy czujnik, wyciągamy nasadkę, ściągamy przewód, dokręcamy wszystko, zakładamy wtyczkę i sprawdzamy Igor, czy działa. Musi działać.
No i co? Pierwszy symptom już jest dobry. Bo silnik nie działa. Silnik nie działa i w związku z tym nie mamy ciśnienia oleju. Jak było widać na nagraniach, on od razu pokazywał astronomiczne wartości. A teraz nabijasz miło. Dobrze jest? Stoi jak księdza. No. Dlaczego tu pokazuje kurwa taką wartość, a tu taką? To jest trochę dziwne. Ale nie, bo tu jest w PSI-ach, a tu w kilopaskalach. Może to jest to. Nie wiem jaki jest kurwa przelicznik. Czy trzeba na translator wrzucić, chłopie, to tego nie ogarniesz sam. To nie są tanie rzeczy. Gaszę, bo się kurwa podusimy. Chodzi, dawno nie chodzi. No przelicznik z internetu pokazuje, że dobrze. No to dobrze. Jeździć, obserwować. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra. W ramach zbyt dużej ilości czasu inżynier Igor postanowił pociągnąć instalację elektryczną przewodami kolorów dwóch niebiesko-czerwonych. Plus i minus to jedyne czym żyje. Więc będziemy gotowi do odpalania wiatraków z wnętrza pojazdu. Najważniejsze, że mamy trytki. Bez trytek ten samochód by nie jeździł. Kabelki już elegancko polutowane. Teraz tylko zabezpieczyć. Wszystko jest poprowadzone ładnie do kabiny. Mamy to. Mamy to. O to chodzi właśnie. Będzie można sobie załączać ze środka. Dobra, próba generalna. Załącz zasilanie. Szwagier prądu mu daj. To działa. Trzymaj mnie. Stopień pierwszy. Kurwa. Ale wichura. Jeszcze czynnik dobić i można latać. Porucznik wichura tutaj zawitał. No i dobra. Bardzo dobra robota. Teraz tylko jeszcze trzeba tutaj jakiś taki włącznik lotniczy gdzieś zainstalować. Taki z czołgów ojciec mi dał, może się nada. Taki wichajster, tak dźwignia. No i dobra. I to co? To by było chyba na tyle, nie? Co tam, Igor? Misja zakończona sukcesem, tak? Tak, niestety nie mamy już co robić. No właśnie. Koniec na dzisiaj. Czujnik ciśnienia oleju zamontowany. Pokazuje poprawnie. Przy okazji pociągnęliśmy kable już na gotowo do środka od wentylatorów. I to by było na tyle tego pięknego dnia. Jakbyście potrzebowali jakichś części do Amerykańców, jak widać do LS-ów nie ma problemu, to wbijajcie na sklep Rock Parts. A tymczasem ogarniajcie subskrypcję tego kanału, żeby być na bieżąco. I do następnego. Cześć!